Jakie potrzeby rynku sprawiły, że pojawiło się zapotrzebowanie na takie rozwiązanie jak SRD5? Pierwszym pomysłem na narzędzie dostarczane klientom do konfiguracji naszych modułów GBC Photonics było urządzenie do przestrajania modułów tunowalnych DWDM, wtedy kiedy wprowadziliśmy je do oferty. Natomiast naturalnie później pojawił się pomysł na rozbudowę takiego narzędzia o możliwość samodzielnego programowania kompatybilności przez klientów. No i w ten sposób stworzyliśmy całe już dzisiaj środowisko SLD skupione wokół samego programatora, które jest fundamentem naszej idei uniwersalnego modułu optycznego. Bazując na tym środowisku, wdrożyliśmy tą ideę po prostu w życie. Różnorodność sprzętu sieciowego posiadanego przez klientów nie jest już dzisiaj żadnym problemem, bo z użyciem tego środowiska i urządzenia SLD można w bardzo wygodny i swobodny sposób dostosować kompatybilność naszych modułów GBC Photonics do dowolnej marki sprzętu posiadanej przez klienta. Redukcja zapasów magazynowych, swoboda w programowaniu modułów optycznych GBC Photonics, przeprogramowywanie tych modułów przy zmianie marek sprzętu obecnego w sieci to tylko niektóre z udogodnień, jakie za pomocą tej platformy dostarczamy naszym klientom. Jak w prostych słowach działa SRD5? Samo urządzenie SLD, to które tutaj mam w ręce, działa jak fizyczny interfejs pozwalający na podłączenie programowanych modułów optycznych GBC Photonics do środowiska SLD udostępniającego szereg funkcjonalności, które można wykorzystać w aplikacji klienckiej, która bezpośrednio jest połączona na komputerze czy telefonie klienta z samym programatorem. Za pomocą tej aplikacji serwujemy klientowi wszystkie funkcjonalności, które do tej pory opracowaliśmy w tym systemie, czyli programowanie kompatybilności, przestrajanie modułów tunowalnych DWDM, sprawdzanie aktualnie zaprogramowanej kompatybilności modułu poprzez zeskanowanie etykiety z jego numerem seryjnym, czy wprowadzona niedawno absolutnie unikalna funkcja Link Test, pozwalająca na przetestowanie jakości toru optycznego z użyciem programatora SLD i modułu koherentnego włączonego do programatora SLD. Tej funkcji nie ma na razie nikt z naszych konkurentów, jest ona dostępna tylko w naszym rozwiązaniu. Czym SRD5 różni się od poprzednich wersji? No tutaj jest trochę zmian. Zaczynając od wielkości, zminiaturyzowaliśmy mocno to urządzenie i jego budowę opracowaliśmy w konkursie ogłoszonym dla młodych designerów. Poza tą miniaturyzacją wprowadziliśmy zupełnie nowe interfejsy, których do tej pory w poprzednich generacjach nie było, a które są przygotowane na kilka generacji modułów do przodu, bo mamy tutaj OSFP, które może obsługiwać moduły nawet 1,6 tera. Mamy SFP-DD, które pozwala obsługiwać moduły 100 giga i 200 giga, w sumie nie za bardzo jeszcze nawet na rynku obecne. W obszarze aplikacji masa zmian związanych z unifikacją silnika, na którym te aplikacje są oparte, ujednolicenie wyglądu wszystkich aplikacji mobilnych, desktopowych, bo mamy je w tym momencie na Windowsa, na macOSa, na iOSa, na Androida, czyli na wszystkie popularne platformy. No i mamy bezprzewodową łączność aplikacji klienckiej z samym urządzeniem SRD. Nie potrzeba już nawet kabla, żeby aplikację kliencką z programatorem połączyć. Natomiast na pewno warto wspomnieć w obszarze aplikacji również o absolutnie rewolucyjnej funkcji Link Test, którą wprowadziliśmy w tej generacji, w której za pomocą modułu koherentnego jesteśmy w stanie przetestować jakość toru optycznego, tak jak robiliśmy to w bardzo zaawansowanych urządzeniach transmisyjnych. Takiej funkcji nie ma żaden konkurent oferujący tego typu rozwiązania na rynku. Na czym polega idea modułu uniwersalnego? Jeden fizyczny hardware modułu uniwersalnego GBC Photonics użytkownik samodzielnie za pomocą środowiska SLD jest w stanie dostosować do bieżących potrzeb. Może zaprogramować
jego kompatybilność z konkretną marką sprzętu, w którym ma być on zainstalowany. Może zmienić tą kompatybilność, kiedy ten sprzęt zostaje wymieniony na urządzenia innej marki. Może go przeprogramować przy przenoszeniu w inny obszar sieci. Może przeprogramować kanał DWDM-owy w przestrajalnym module DWDM-owym. Pełna dowolność użycia takiego uniwersalnego modułu wspartego środowiskiem SRD. Czy naprawdę da się przeprogramować moduł w terenie podczas instalacji? Zdecydowanie tak. Jest to jedna z największych zalet modułów uniwersalnych i środowiska SRD GBC Photonics, bo praktycznie w momencie instalacji, kiedy osoba ją przeprowadzająca stoi przed urządzeniem, w którym ma nasze uniwersalne moduły obsadzić, może w tym momencie zaprogramować kompatybilność tych modułów, które do takiej operacji zabrała. Ze względu na to, że możemy SRD zasilić z dowolnego źródła powerbanku, zasilacza włączonego do gniazdka, czy nawet z baterii smartfona, jeżeli dostarcza on zasilanie na złącze USB. Mamy tutaj naprawdę dużą elastyczność i dowolność pracy. Wręcz powiedziałbym, że w momencie pobierania modułu z magazynu osoba instalująca te moduły nawet nie musi wiedzieć w urządzeniach, jakiej marki będzie je instalować, bo kiedy pojawi się na miejscu instalacji i rozpozna urządzenia, w których te moduły ma zainstalować, wtedy może na bieżąco zaprogramować ich kompatybilność za pomocą SRD. Jak SRD5 pomaga rozwiązać problem vendor lock-in? SRD daje użytkownikowi modułów GBC Photonics pełną swobodę w dostosowywaniu ich do pracy z dowolną marką sprzętu sieciowego, jaką ten użytkownik posiada. Ogromna baza kompatybilności, jaką do tej pory stworzyliśmy, mamy w niej grubo ponad 20 000 rekordów, daje często użytkownikowi tych wspomnianych modułów GBC Photonics dużo szersze ich portfolio niż w przypadku konkretnej marki sprzętu sieciowego. Co więcej, często najnowocześniejsze typy modułów jesteśmy w stanie wdrożyć do oferty szybciej niż robią to dostawcy sprzętu sieciowego. Czym jest funkcja Link Test i kiedy się przydaje? No, to jest absolutna rewolucja, którą właśnie niedawno włączyliśmy do środowiska GBC Photonics SRD, udostępniając taką funkcję w aplikacji klienckiej. Oferuje ona coś, co do tej pory było dostępne tylko w bardzo zaawansowanych urządzeniach transmisyjnych, transponderach, czyli możliwość zdiagnozowania, przetestowania, jaka jest jakość toru optycznego, który zamierzamy wykorzystać do zestawienia jakiejś transmisji. Do urządzenia SRD włączamy moduł koherentny, który też w tym roku włączyliśmy do oferty, podłączamy go do toru optycznego, uruchamiamy tą funkcję w aplikacji klienckiej i dostajemy cały zestaw parametrów, takich jak OSNR, PrefectBR czy wartości Q-factor i Q-margin, pokazujących w bardzo przystępny sposób, z jakiego typu torem optycznym mamy do czynienia, jaka jest jakość tego toru i jakie tryby transmisji jesteśmy w stanie na nim uruchomić, albo z jaką prędkością, albo na jaki dystans tą transmisję możemy zrealizować. Jest to absolutna rewolucja, bo w tak małym, prostym i tanim rozwiązaniu tego typu narzędzi nikt do tej pory nie oferował. Jakie korzyści SRD5 daje działom utrzymania sieci i serwisu? No tutaj na pewno ogromną wartością jest ta możliwość bardzo szybkiego dostosowania kompatybilności modułów GBC Photonics do dowolnej marki sprzętu sieciowego, która w sytuacjach awaryjnych może być na wagę złota, bo w sytuacji, kiedy wiemy, na jakim sprzęcie wystąpiła awaria, jesteśmy w stanie takie moduły uniwersalne zaprogramować szybko do tej marki. Dzięki funkcjonalnościom SRD i uniwersalnym modułom optycznym można też w przypadku tego typu zespołów znacznie ograniczyć zapasy w magazynkach części zamiennych, bo
Nie trzeba tam trzymać modułów 5 marek, tylko jeden zestaw uniwersalnych modułów programowanych pod różne marki. Bardzo użyteczna może być też wspomniana wcześniej funkcja link test, bo można ją wykorzystać choćby do tego, żeby sprawdzić, czy warunki na łączu, na jakim występują problemy, nie pogorszyły się w stosunku do warunków, jakie mieliśmy w momencie uruchamiania tej transmisji, poprzez porównanie wyników pomiaru szybkich wykonanych za pomocą tej funkcji link test. A oczywiście tych korzyści może być więcej, bo w zależności od tego, jakie polityki, jakie procesy są zaimplementowane w konkretnej organizacji, można do nich dostosować różne funkcjonalności i korzyści, jakie niesie stosowanie SRD. Jak urządzenie wpływa na logistykę i gospodarkę magazynową? Przede wszystkim pozwala na znaczne ograniczenie zapasów magazynowych, bo jesteśmy w stanie zestaw uniwersalnych modułów programować pod dowolną markę sprzętu sieciowego w momencie ich użycia, a więc jesteśmy w stanie dzięki temu mocno ograniczyć koszty takiego magazynu. Dodatkowo możemy znacznie upraszczać procesy logistyczne, zakupowe, magazynowe związane z zakupami modułów optycznych czy inwentaryzacją. Nie bez znaczenia jest też zdecydowanie mniejsza liczba pomyłek przy operacjach magazynowych, przy operowaniu na mniejszym zestawie typów modułów optycznych. Czy programowanie modułów jest bezpieczne? Oczywiście. Komunikacja aplikacji klienckiej z naszą centralną chmurą gromadzącą wszystkie parametry modułów i kodowania jest w pełni szyfrowana, więc nie da się jej podsłuchać. Dodatkowo zapis do pamięci każdego modułu jest weryfikowany i sprawdzany, czy przebieg on poprawnie i czy zawartość pamięci modułu jest zgodna z tym, co chcieliśmy zaprogramować. Dodatkowo z historii modułu, bo zachowujemy pełną historię wszelkich operacji przeprowadzonych na konkretnym module optycznym, jesteśmy w stanie przywrócić poprzednie kodowanie, jeżeli zaprogramowaliśmy go pomyłkowo. Kto najczęściej korzysta z SRD5? W zdecydowanie największej skali operatorzy telekomunikacyjni ze względu na ilość modułów optycznych, jakie stosują oni w swoich sieciach i w ich przypadku możliwość ponownego użycia uniwersalnych modułów GBC Photonics programowanych za pomocą SRD może prowadzić do oszczędności rzędu setek tysięcy złotych w skali roku poprzez możliwość ponownego użycia tych samych modułów w sprzęcie innej marki. Ale oczywiście nie są to jedyni odbiorcy tego rozwiązania. Ono się świetnie sprawdza również w firmach takich jak dostawcy usług cyfrowych, ISP, czy operatorzy data center, a nawet integratorzy wdrażający złożone rozwiązania informatyczne w oparciu o sprzęt wielu marek. Czy SRD5 sprawdza się także w dużych środowiskach operatorskich? Powiedziałbym, że sprawdza się przede wszystkim w takich środowiskach ze względu na ogromną skalę użycia modułów optycznych w sieciach tego typu. Tacy klienci często operują na sprzęcie sieciowym wielu marek i elastyczna, swobodna możliwość programowania kompatybilności uniwersalnych modułów GBC Photonics za pomocą SRD daje im ogromne korzyści. Te moduły często w trakcie swojego życia są instalowane w różnych obszarach sieci i tak zwany reuse, czyli ponowna możliwość użycia tego samego modułu w sprzęcie innej marki, prowadzi do ogromnych oszczędności sięgających kilkuset tysięcy złotych w skali roku w wyniku tego, że pracujemy na dużej skali. Jakie realne oszczędności może przynieść wdrożenie SRD5 i modułów uniwersalnych? Tak jak już wspomniałem, może prowadzić do znacznej redukcji zapasów magazynowych, a więc ogromnego obniżenia kosztu takich zapasów poprzez możliwość uniwersalnego programowania modułów optycznych GBC Photonics do użycia w dowolnej marce sprzętu sieciowego. Może pomagać w obniżeniu kosztów operacyjnych poprzez uproszczenie procesów zakupowych, magazynowych,
może znacznie przyspieszać interwencje serwisowe, pomagać w przyspieszeniu testów czy walidacji nowych modułów. Tych obszarów jest bardzo dużo i mogą one zależeć mocno od konkretnych procesów i polityk wdrożonych w danej organizacji. A ciągle też pracujemy nad nowymi wartościami, które będziemy dostarczać poprzez naszą platformę SLD. Jak klienci reagują na ideę przeprogramowywania modułów? Ogromna rzesza naszych klientów traktuje to rozwiązanie jako absolutny standard w korzystaniu i obsłudze modułów marki niezależnej, bo wprowadziliśmy na rynek już naprawdę sporo tych programatorów we wszystkich 5 generacjach, jakie do tej pory opracowaliśmy. Klienci, którzy do tej pory jeszcze się z tym narzędziem nie zetknęli, czasami podchodzą z rezerwą i ostrożnością, ale już pierwsze prezentacje, czy tym bardziej samodzielne testy wywołują bardzo pozytywne reakcje i chcą oni też z tego narzędzia skorzystać. Coraz częściej wręcz od klientów dostajemy sugestie dotyczące tego, jakie nowe funkcjonalności czy udogodnienia moglibyśmy do środowiska wprowadzić. I często tego typu nowe elementy w tym środowisku się pojawiają. Przykładem może być choćby seryjne programowanie modułów w aplikacji klienckiej, które oprogramowaliśmy po sugestii jednego z dużych klientów, czy modyfikację funkcji link test, którą wspomniałem, którą wprowadziliśmy bardzo niedawno i której wyniki będziemy dostosowywać do oczekiwań naszych klientów po to, żeby one niosły jak najwięcej wartości, były jak najbardziej użyteczne w realnych zastosowaniach. Jakie największe wyzwania towarzyszyły tworzeniu SRD5? Nad rozwojem SLD pracujemy w zespole autentycznych pasjonatów technologii, którzy cieszą się tego typu aktywnością, dlatego tych wyzwań nie traktujemy jak problemy, ale jako autentyczne szanse. Oczywiście, zwłaszcza w tej generacji SLD5, było trochę takich zupełnie nowych obszarów, z którymi musieliśmy się zmierzyć, bo jak wspomniałem, wprowadziliśmy łączność bezprzewodową aplikacji klienckiej z samym programatorem. Ujednoliciliśmy absolutnie wszystkie aplikacje, niezależnie od systemu operacyjnego, na jakim pracują. Wprowadziliśmy te aplikacje w certyfikowanych wersjach do sklepów Apple'a czy Google'a. Więc wprowadziliśmy zupełnie nowy rodzaj zasilania programatora z przenośnych źródeł, czy z normalnych zasilaczy, czy nawet z baterii smartfona, więc trochę tych obszarów było, ale świetnie sobie z nimi poradziliśmy i z optymizmem patrzymy na kolejne takie wyzwania. W jakim kierunku będzie rozwijana technologia SRD i moduł uniwersalny? Tak jak wspomniałem, sam hardware programatora jest przygotowany w tym momencie, programatora SLD5 jest przygotowany na kilka generacji modułów do przodu, zatem w obszarze samego sprzętu nie spodziewamy się większych zmian i nie planujemy tutaj żadnych nowości. Natomiast skupiamy się nad rozwojem środowiska skupionego wokół SLD od strony programowej. Funkcja link test, o której wspomniałem, jest przykładem tego typu działań, ale również w przyszłym roku zamierzamy pokazać światu zupełnie nowy element tego środowiska, nazwany przez nas SLD Platform, czyli portal kliencki pozwalający na wykorzystywanie danych zgromadzonych w tym środowisku, ale dostarczający również zupełnie nowe funkcjonalności, o których będziemy szeroko opowiadać. Natomiast w obszarze samych uniwersalnych modułów optycznych GBC Photonics na pewno będziemy rozbudowywać ofertę modułów koherentnych, których pojawi się jeszcze więcej typów, wdrażać coraz szersze portfolio modułów 800 giga, kabli 800 giga i zapewne pojawią się też pierwsze typy modułów 1.6 tera. Ale będziemy również pracować nad modułami o niższych prędkościach, zwłaszcza z grupy Smart SFP, w których będziemy wprowadzać zupełnie nowe funkcjonalności dostępne w postaci malutkich modułów optycznych.
Dlaczego Twoim zdaniem SRD5 to rozwiązanie, które zmienia podejście do sieci optycznych? Bo daje wolność. Idealnie wpisuje się w ideę otwartych sieci optycznych, coraz częściej widoczną na rynku, niezwiązanych z konkretną marką sprzętu. Użytkownik SLD jest w stanie bardzo elastycznie, swobodnie programować, konfigurować moduły optyczne GBC Photonics, dostosowując je do własnych specyficznych potrzeb. SLD pomaga w wyszczuplaniu procesów, więc pomaga obniżyć koszty operacyjne, pomaga redukować zapasy magazynowe, więc pozwala też na generowanie znacznych oszczędności w tym obszarze. Z użyciem SLD i uniwersalnych modułów GBC Photonics ich użytkownik ma często dostęp do znacznie szerszego portfolio modułów niż w przypadku konkretnych marek sprzętu sieciowego. A z nowymi funkcjonalnościami, jakie zamierzamy w tym środowisku wdrażać, tą przestrzeń wolności jeszcze bardziej poszerzymy.